się później jako pretekst pokazania Polski poprzez właśnie pewną kreatywność Polaków, właśnie nie bez kozery na Poznaniu, bo to jest przekaz jednolity. Gorzej by było, nieszczęście, i wolałbym wtedy być na emeryturze, gdybym widział w różnych miastach w Polsce, a nie daj Boże za granicą, billboardy tego samego miasta w różnych takich flightach, ale każdy z innymi obrazkami, albo na jednym rondzie, nie daj Boże z okazji euro, wszystkie 4 miasta euro, każdy w inne kropki i kratki. To by trzeba było iść chyba na emeryturę. Problem jaki mamy, to o czym mówił wspomniał pan Piotr i pan prezes jakby polemizował z tym i ja bym z tym polemizował. Gdzie ma być wspólny mianownik w sensie blendu krajowego? Muszę powiedzieć, że tutaj ze spółką PLK bardzo mocno pracujemy nad tym i może dojdzie do w ogóle sensacji skali ogólnopolskiej, jeśli uda się wszystkim instytucjom publicznym, przynajmniej tego szczebla, nazwijmy to centralnego, uzyskać pewne elementy wspólnej wizualizacji. Jesteśmy o tyle od tego. Jakie mamy wady, co bardzo często widać. Jesteśmy nawet my jako podla to często bici. Robicie spot regionu, miasta, Polski Wschodniej, taką kampanię rozpoczyna. I z całym szacunkiem siedzi przed takim spotem burmistrz lub prezydent. Czy przypadkiem mój obiekt nie jest o pół sekundy na tym spocie krótszy niż konkurenta zamiast? Powiedziałbym, żeby to podsumować krótko, czas umierać, jeśli takie myślenie miałoby być, prawda? Gdzieś ten wspólny mianownik musi być. Wielką naszą słabością, nie wiem jak wam to się udało, panie dyrektorze, w sektorze publicznym, a trochę go znam, bo przypadkowo jestem urzędnikiem od pewnego czasu, to jest partnerstwo publiczno-prywatne. Znam rady miast lub radnych, gdzie na branżowych targach turystycznych, nie daj Boże, aby Urząd Miasta wystawił flyersa do Gdyni za 150 euro albo za 200. Nie, to jest pomoc publiczna. Gdyby w takim kierunku miało iść rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego, czas umierać. To musi być uregulowane. Nie mówię o ustawie o zamówieniach publicznych, która dla projektów miękkich i promocyjnych jest w ogóle nieprzystająca. Ale pytanie, które jest i spróbujemy pewnie sobie tu zobaczyć, jak pan Grzegorz będzie miał tego wizję, to odpowiedzieć sobie na pytanie w marce Polska, jaki ma być wspólny mianownik, co ma nas artykułować. My uważamy, ze wszystkich tych badań wynika, że musimy grać ludźmi i emocjami. Pretekstem są miasta, pretekstem jest euro. Ktoś kiedyś ostatnio powiedział, nie możemy już grać 3W, czyli Wojtyła, Wałęsa i Wódka. Także jaki, to musi być kompromis. Pytanie jest w skali nawet wielu regionów, czy niektóre próby budowania marki, bo my czasem chyba nadużywamy słowa marka, to jest jeszcze produkt, a do marki ho daleko, czy nie powinien się podpinać pod coś, co jest sąsiednie, mocniejsze. Strasznie się kiedyś na mnie obruszono, ale tej tezy będę bronił jak niepodległości, że z punktu widzenia promocji zagranicznej obcokrajowca, który może widzi tylko w Polsce Kraków i Warszawę, to Mazury zaczynają się w Elblągu, a kończą się w Suwałkach. A nie jest to Podlasie warmińsko-mazurskie i pomorskie. Taką tezę do dyskusji, która warto sobie postawić to pytanie i umieć odpowiedzieć. Ktoś kiedyś powiedział, że współczesny turysta jeździ tam, gdzie jeżdżą wszyscy. W związku z tym musimy tak budować tą swoją markę, chociażby tylko w wymiarze turystycznym, aby jego przekonać, że nie jedź gdzie indziej, tylko przyjedź do mnie. To tyle takich refleksji. Serdecznie dziękuję. Chcę teraz głos oddać naszemu gościowi z Hiszpanii, Jose. Jesteśmy bardzo ciekawi
Co ty masz do powiedzenia po wysłuchaniu tej pierwszej części naszego spotkania? Jakie są twoje refleksje na temat roli miast i administratorów miejsc, którzy zarządzają tymi miejscami w budowaniu marek i dlaczego budowanie tych marek jest ważne? Chodź. I think one of the key things that is important in the way that oh, you're fine. Yeah. One of the things that is very important when we talk about region branding or city branding, whenever we are or country branding per se, is, and I agree very much with what you were saying, is the implementation. I mean, it's not so much about the idea. I heard all the ideas that we heard here. I think it's very difficult to disagree with any of the ideas. I think that we see from different perspectives, from different angles, and I think none of us said, no, I profoundly disagree with what is written there, or I really dislike that logo, or I really dislike that video. So the key thing here is how to actually implement, and it's all about implementation, right? The biggest challenge we have with implementation is time and expectations. When we say time is, and here please forgive me if I disagree with some things, or if I would recommend a different approach, but it has to be a 4-year strategy. I mean, why? Because we're forgetting a very important subject, which is politics. Your client, your boss, when we say it like this, is the president of the country or the region or the city. So he has a 4-year mandate, generally speaking, you know, unless he's re-elected or unless you work in a dictatorship, which is the best places to implement country branding. Many bad things, but for implement country branding is the best because it's one authority, just like one company. And it's, you have a CEO that says, this is what you have to implement, and if you don't like to implement this, you're out. And so you have to do it. In a country, in a democratic country, you cannot do this. And everybody feels that they are the owner of the brand. So what starts to happen is you have a mayor, or you have a president that has to show and has to fulfill expectations of the population. And even if they are very good, the results of that country branding, of that region or city branding strategy, the new one that will come, that will be elected, his first job is to actually destroy everything that the previous one did, especially if they are from opposite parties. It's normal. This is called politics. And I think us technicians normally forget a lot about this. We forget that politics can come and ruin everything. Even if it's not right, even if it's completely wrong, even if I can tell you this, even if the president sees that the results are good, he say yes, but this is not good for me, so I have to change this, and it's not good for my party, so I have to change this. So this is a thing that it has to be very much taken into consideration, and a way to defend that and to work on that is to have 4-year strategies, because in those 4-year strategies you can have results. You can have a better lifestyle for the people that work there, although it's very aggressive and although it's a very short time. And you can actually, the new country brand strategy, the new region or the new city brand strategy has a more solid argument to be continued if you show the results. So that to say, on all the presentation that we're talking here, I think when you work on another aspect is Bloom Consulting and the way that we, for instance, we implement the country brand strategies, we work with the countries and the cities and the regions, is the 3 key approach. So it's tourism, trade, and talent. And these 3 pillars should be treated separately. And so which is one of the other subjects why sometimes country brand strategies do not succeed, or region or city brand strategies do not succeed, is that sometimes you want to put everything. You want to attract talent, you want to attract foreign direct investment, you want to attract the tourism, and in the end, the audience is completely different. So I have a tourist that is looking for the exact opposite that an investor is looking for. An investor is looking for, I want a place that is no fun. I want a place that is hardworking. I want to have return on my investment if I put my money there. And the tourist says, I want a place that I don't have to work. I want to go there actually to go away from work. So it's completely antagonic messages.
So that's why sometimes we try to fit in and to put everything in one single brand strategy, and we fail miserably. I can tell you this: there's very few countries and cities that are doing well country branding strategies. And most of the times, if they are doing it well, it's because there's no brand strategist working with them. It's because something they had from the past. So it's an interesting era, and the city and the region that does it well has a fantastic opportunity to be the first one, to actually be the reference, and actually be a showcase for everybody. And a showcase is to measure, and like what you said very well, and I completely agree with, the return on investment, which is how many investors, how much is the GDP growth, or how many tourists, how many new employments were created, how much wealth there is in the region. So, I don't know, I hope with this I cover a little bit of what